Siema, witam Was w odcinku 5, w którym będziemy poruszać kwestię muscle upa, czyli wyjścia siłowego. W tym odcinku nauczymy się, jak osiągnąć ten element, co będzie do tego potrzebne i konieczne oraz jak technicznie go wykonać. Także zapraszam serdecznie. Wyjście siłowe, tak zwany muscle up, bierze się z tak zwanego high pulla, czyli z wysokości Waszego podciągnięcia. W związku z tym, żeby umieć muscle upa, trzeba mieć tak zwaną bazę, a to oznacza podciąganie na wysokości mniej więcej odcinka tutaj dolnej części słupków klatki piersiowej, czyli żeby podciągnąć się wysoko z muscle upa, trzeba mieć taką mniej więcej wysokość Waszego podciągania, czyli to jest pierwszy element, czyli Wasza baza. Druga rzecz to jest oczywiście baza w pushu, czyli coś takiego jak bar dip, czyli czy Wy potraficie zrobić dipa, a potem zrobić dipa na pojedynczej poręczy. Kolejna rzecz to jest technika wykonania muscle upa, czyli czysto siłowego bądź kipowanego, czyli z kopnięcia dynamicznego. A kolejna rzecz to jest tak zwany ruch impossible, czyli ta faza, która decyduje o tym, czy Wy jesteście w stanie przejść łokciami nad drążek, czy nie jesteście w stanie. W związku z tym za chwilę omówimy sobie każdy z tych elementów. Pierwszy krok do nauczenia muscle upa to jest tak zwany swing, czyli zamach do przodu i do tyłu, czyli muscle upa trzeba wykonać sobie w odpowiednim tempie, a to oznacza, że możecie zrobić ten swing na 2 bądź na 4 ruchy. I teraz w przypadku tego swingu też wychodzi o podciągnięcie do góry. W związku z tym swing wygląda w taki sposób, że wykonujemy zamach do przodu, do tyłu, czyli cyk, cyk, usztywniamy ciało i dopiero stąd próbujemy sobie wyjść do góry, tak? Ja to zrobiłem teraz na trochę więcej ruchów, na 4 mniej więcej, ale Wy możecie zrobić na 2. Jeżeli nauczyliśmy się swingu, czyli tego ruchu do przodu i do tyłu naszego ciała, to zawsze ruch, który wykonujemy do muscle upa, to jest swing do przodu i z przedniego swingu wychodzimy jakby do góry, prawda? Ale kolejną bazą jest nasze podciąganie. To oznacza, że nie możemy podciągać się tylko do tego zakresu, bo to nie jest wystarczająco, tak? W tym przypadku musimy być wysoko i musimy być oddaleni, żeby zrobić muscle upa. Czyli podczas swingu usztywniamy całe ciało i próbujemy z tego ruchu zrobić przodni zamach, tylny zamach, przedni i tu jest moc do góry, do wyjścia, tak? Im wyżej jesteśmy, tym mamy większy zapas do zrobienia muscle upa. Im niżej, tym będziemy się siłować z pierwszym elementem. Pamiętajcie o tym, że musicie być oddaleni od drążka, a nie przybliżeni klatką. Tak? Jeżeli macie wciąż ten problem, że wciąż jesteście na tej fazie, to oznacza, że prawdopodobnie Wasz high pull nie jest wystarczająco wysoki do tego, żeby zrobić fazę przejścia nad drążek. Najprościej nauczyć się tego swingu i tego wskoku do góry właśnie to jest używanie niższego drążka, który jest na przykład tutaj, oraz kawałka jakby piasku. W związku z tym to, co należałoby zrobić, to zasymulować taki ruch swingu przód i tył, a następnie wysokiego high pulla, w którym skakujemy sobie nad drążek. Pamiętajcie o tym, że podczas podciągania musicie zrotować sobie tak samo bicepsy do przodu, to co się uczyliśmy w poprzednich materiałach, i z takiego zamachu dopiero wejść klatą nad drążek. Czyli mniej więcej symuluję to sobie w taki sposób. Mam proste ręce i robię ruch ciałem. Przedni ruch, tylny ruch, przedni ruch, używam nóg do góry, wybijam się i pokonuję tą fazę wyjścia do góry. I wtedy dopiero ten ruch mogę uznać jako taki wstęp do mojego muscle upa. Ok? Ten ruch sobie powtarzacie na tyle często w Waszym treningu, żeby było to Waszym nawykiem. Ok, żeby uzyskać bazę, bo nauczyliśmy się jakby nawyku samego ruchu, który musicie umieć. Oczywiście wstępem do swingu są oczywiście sylwetki, hollow body i plank, dlatego je wałkowaliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o to tutaj, jak uzyskać bazę w high pullu, czyli jak wykonać sobie podciągnięcie właśnie wysokie, tutaj musicie nauczyć się wykonać to podciągnięcie szybko, czyli musicie mieć eksplozywność, żeby wyjść do góry, a to się bierze głównie z siły Waszych mięśni pleców i czworobocznego, czyli jak to osiągnąć, jak poprawić tą wysokość, bo najlepiej właśnie
dołożyć sobie ciężaru na pasie i wykonywać jak najszybsze podciąganie w górę. Guma tu Wam nic nie da w tym ćwiczeniu, ponieważ nie macie bazy do tego. W związku z tym to, co ja bym weryfikował i robił, no to ustalił sobie od 3 do 1 powtórzenia tylko tyle, jednego jak najszybszego podciągnięcia w górę. W związku z tym trzymam sobie drążek i na tym się skupiam, żeby jak najmocniej i szybciej wyjść do góry. Czyli raz, 2, 3, cyk i cyk. Czyli jak najmocniej do góry wyjść, tak? Jeżeli nie jestem w stanie wyjść na tyle wysoko, mogę próbować tylko po prostu wyjść dotąd, załóżmy, do góry, tak? Jeżeli to już jest dla Was jakby za proste i jesteście w tym miejscu i jest bariera w postaci ściany, dodajcie sobie ciężaru, nie musi być dużo, 2,5-5 kg, 1,25 kg i stopniowo sobie podwyższajcie poprzeczkę w tym, żeby jak najszybciej podciągnąć się do góry z Waszym ciężarem i to będzie Wam budowało wysokość tego podciągania. Ok, kolejnym krokiem i będzie na przykład nauka wymyku albo po prostu wejście do góry na drążek i z wymyka jest wyjście do tak zwanego negatywa w muscle upie, czyli odtworzenie ruchu wstecznego, tak? Żeby to zrobić, trzeba znaleźć sobie oczywiście drążek i zrobić całą fazę wsteczną, czyli wymyk, podpór do góry i teraz chcemy budować fazę, czyli ekscentryczną, czyli opuszczamy się na 2 ręce w dół jak najwolniej. Ćwiczeniem koniecznym do muscle upa będzie również faza push, czyli tak zwany bar dip. Dip pojedynczy już potraficie zrobić w ćwiczeniu w odcinku na temat dipa, z poprzedniego zapraszam do oglądnięcia. W przypadku bar dipa jest to nic innego, tylko pojedyncza pompka na poręczy, czyli wchodzimy sobie do podporu, trzymamy sobie nogi oczywiście spięte, schodzimy sobie dół klatą do tego i prostujemy do góry. Czyli tego rodzaju dip nas interesuje do nauki muscle upa. W przypadku kolejnego elementu, który będzie dla Was konieczny do nauki muscle upa i pokonania fazy nad drążkiem, będzie tak zwany ruch impossible. Ćwiczenie, które polecam i rekomenduję do tego, żeby sobie zrobić, jest bardzo trudne dla osób początkujących, ale oczywiście warto je praktykować, ponieważ to przyspieszy Was progres. Trzymając to, wykonujemy sobie Fel's grip, czyli dajemy sobie ręce do przodu, cyk. I teraz to, co robimy, schodzimy sobie w dół do bar dipa, pokonujemy tą fazę i wracamy z powrotem. Ok? Czyli fazę przejścia. Cyk. Cyk. Po co to potrzebne? Ponieważ ktoś już może umieć wysoko się podciągać, może umieć robić bar dipa, ale nie będzie miał w ogóle wbudowanej tej bazy przejścia, czyli nie będzie w stanie wyciągnąć tego muscle upa na granicy, jeżeli jest. W związku z tym ruch impossible pomoże mu to osiągnąć. Ok, są akcesoria treningowe do wykonania muscle upa, między innymi jest to też guma oporowa, więc kolejnym krokiem do nauki muscle upa będzie wykonanie sobie takiego muscle upa z pomocą gumy. W związku z tym bierzemy sobie gumę, zahaczamy ją na krawat. Teraz naszym celem będzie takie same połączenie wszystkiego w całość, czyli swing do przodu, do tyłu, napięcie całego ciała, w pierwszej fazie wejście do góry, a następnie przejście łokciami z ruchu impossible do bar dipa. Przód, tył, spięcie, wyjście do góry, a następnie wyprost ciała. Guma mi pomaga w tym zakresie, w związku z tym możemy też odciążyć sobie jedną nogę, jak już potrafimy zrobić z jedną gumą. I zrobić to samo na jedną nogę, potem zmienić ją i zrobić na drugą. A potem oczywiście bez, czyli gumę już nie potrzebuję. Buduję sobie muscle upa bez gumy. Ok,
Ok, czy polecam wykonywanie sobie muscle upa z użyciem kolan i z użyciem jednej ręki? To wszystko zależy od Waszej sytuacji, prawda? Natomiast jeżeli potraficie zrobić muscle upa na jedną stronę, na jedną rękę, ale tylko na jedną rękę, to Waszym celem powinno być wykonywanie tego muscle upa również na drugą rękę. Czyli z jednej na drugą. Czyli mniej więcej, jeżeli robię muscle upa w taki sposób, to moim celem nie będzie powtarzanie tego samego elementu, tylko wykonywanie go też na drugą stronę. Czyli ale tak, pytanie, czy to ma sens w nauce elementu zwanym muscle up? No niekoniecznie. To w ogóle bym wywalił najchętniej i robił Wam tylko naukę na dwie ręce, żeby te dwie ręce Wam szły zawsze prosto, nie rotowały się w taki sposób, bo to też jest błąd i kompensacja, tylko szły ręce rotowane przy ciele i dopiero pełen wyprost, więc bardziej tutaj za tym polecałbym kipowane muscle upy, czyli z podciągnięciem kolan, które dało Wam troszkę więcej energii do wyjścia do góry, tak zwanego high pulla, niż wychodzenie na jedną stronę. Ok? To do tego jest guma, która Wam wyczyści tego muscle upa, ale unikajcie tych progresji i lepiej cofnijcie się właśnie do wysokich podciągnięć, które wybudują Wam bazę oraz do ćwiczeń na przykład wyskoków, czy impossible, czy wyjścia z gumą. W przypadku muscle upa zwróćcie uwagę, który będzie nagrany teraz bokiem, na to jak moje ciało wychodzi ze swingu, czyli z zamachu do góry, takim łukiem do góry. Zrobię go czysto siłowo na początku, zwróćcie uwagę jak on będzie wyglądał oraz wykonam go z kopnięcia nogami, czyli przyciągnę sobie kolana i nogi do drążka, dzięki czemu pomagając sobie w tej fazie górnej. Czyli czysto siłowy swing, pierwszy krok, napięcie ciała, wyjście high pullem i przejście fazy nad drążek. Ok, w ogóle sobie nie pomogłem nogami. I druga faza, czyli cyk, cyk, cyk. Ok, kolana mi pomogły wyjść do góry. Jeżeli już umiecie podstawowego muscle upa siłowego, bez keepingu, możecie przejść sobie do utrudnienia sobie podstawowego muscle upa, wykonując jego na przykład szeroko, wąsko, chwytem naprzemiennym, podchwytem, X-gripem bądź muscle upem na jednej ręce. Czyli różnego rodzaju muscle upa możecie się uczyć. Ja osobiście znam 25 rodzajów i polecam się ich nauczyć. Takie muscle upy są również na moim kanale. Ok, odpowiadając, uprzedzając pytanie na temat zwiększania ilości muscle upów, bo na pewno takie pytanie powstanie. Tutaj moim jakby systemem jest oczywiście system krótkich przerw, czyli system piramidę, którym wykonuję takich muscle upów na początek bez ciężaru, a potem w kolejnym jakby piku moim z ciężarem. Muscle upy od jednego, na przykład przez 2, 3, 4, 5, 6 i więcej na przykład muscle upów i schodzę sobie w dół co 2 powtórzenia i trzymam przerwę dość krótko, bo ta przerwa między na przykład powtórzeniem 6 muscle upów a 5 to jest do 30 sekund przerwy. W przypadku jednego i dwóch i tak dalej to jestem w stanie trzymać krócej niż na przykład 15 sekund i wtedy wchodzę sobie w zakres typowo wytrzymałościowy, tak? Jeżeli na przykład ktoś nie jest w stanie zrobić powiedzmy 6 muscle upów, ale jest w stanie zrobić ich na przykład 3, no to próbuję sobie zrobić na przykład piramidkę w systemie 1, 2, 1. Albo na przykład wykonuję sobie 1, 2, 3 w systemie z delikatną gumą, tak, żeby zwiększać tą ilość. Chodzi o to, żeby trzymać bardzo krótką przerwę, plus dociążać się oczywiście w tych muscle upach i wykonywać je w górę i w dół. Kolejny system to jest tak zwany system repsów, czyli wykonywanie sobie na przykład systemu muscle upów, na przykład po 2, 3, 4 czy 5 w secie na przykład 10 serii, tak? Czyli wykonuję sobie na przykład 2 muscle upy i powtarzam ten cykl do minuty przerwy, czyli 2 muscle upy, minuta przerwy, 2 muscle upy i tak serii tyle ile wytrzymam. Tak żeby cykl i wynik tych muscle upów wychodził w granicach 20 czy więcej muscle upów w ciągu treningu. To był odcinek o muscle upach. Życzę oczywiście owocnych treningów.
dużo cierpliwości, wiary we własne umiejętności, bo muscle up jest ciężki, ale da się go oczywiście nauczyć i powodzenia w treningach oraz do następnego materiału.